Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jak obiecaliśmy, kolejnego dnia o 5 wstaliśmy. Teraz biegniemy już na nasz autobus albo na cokolwiek, czym będziemy jechać i zobaczycie, dokąd was zabieramy. A tymczasem odmeldowujemy się, bo mamy tylko kilka minut. I nie możemy się spóźnić. Lecimy. Takim wysiłkiem jedziemy. Mamy w sumie dużo miejsca. Także na pewno będzie nam wygodnie. Pierwsza miejscówka na naszej trasie jest Imjingang. Jesteśmy bliżej Korei Północnej, miast w Korei Północnej niż Seulu i miast w Korei Południowej. Imjingang to jest takie turystyczne miejsce, gdzie jest taki park poświęcony historii obu Korei. Tutaj można zobaczyć kilka historycznych miejsc, historycznych przedmiotów. No i to wam właśnie teraz pokażemy. Jechaliśmy tutaj mniej więcej 30-40 minut, także nie jest to naprawdę daleko od Seulu. Wzięliśmy oczywiście zorganizowaną wycieczkę, bo takie są tutaj wymogi. I dzisiaj planujemy zobaczyć 3 miejscówki. Teraz jesteśmy na pierwszej z nich, tak zwanym spacerze, gdzie pani nam tłumaczy dokładnie, o co chodzi, jeżeli chodzi o historię. No i tłumaczy nam jeszcze ten podział pomiędzy Koreą Północną a Południową. Tutaj możecie zobaczyć tak zwany dzwon pokoju, zbudowany w 2010 roku przez Koreę Południową. Stoimy właśnie na Freedom Bridge. Jest to most, przez który przechodziły wojska, a także później wymieniali się jeńcami pomiędzy Północną Koreą a Południową. Tu możecie zobaczyć zniszczony pociąg podczas wojny, który stoi tutaj na pamiątkę i po to, żeby wiedzieć, jaka ciężka to była wojna. Jest w nim ponad 1000 dziur po kulach. To jest ciekawa historia, bo tutaj jest drzewo i to drzewo przyjechało na tym pociągu. Kiedy dotarł on tutaj tak cały zniszczony, Koreańczycy postanowili zasadzić to drzewo. No i drzewo do tej pory istnieje. A teraz idziemy na most, który ma symbolizować zjednoczenie obu Korei. Tak wygląda ten most. Teraz będziemy całą grupą na niego wchodzić i go zwiedzać. To jest, wiecie, taki taras widokowy, ponieważ ten most jest popsuty i został odtworzony jako taki skydeck, po którym się chodzi. A zniszczony oczywiście został podczas wojny. Tak wygląda pociąg, którym się jeździło po tym moście, bo zapomniałem wspomnieć, że ten most to jest most pociągowy. The river. There's a lookout. You see a blue part there? Yeah, there's a lookout, and the right side there's a... Można sobie popatrzeć na drugą stronę takimi wielkimi okularami. My jeszcze będziemy w takiej specjalnej strefie, ale już tutaj można coś zobaczyć. Tak jak mówiłem, ten most został zniszczony. Tutaj macie dowód na to. I tu jest informacja, że jak się tylko połączą dwie Koree razem w jeden kraj, to ten most zostanie odbudowany. A jak jesteście zainteresowani, to garść informacji odnośnie DMZ. My wam oczywiście też poopowiadamy o tym, ale już tutaj możecie sobie poczytać, co jest napisane na granicy. My już schodzimy z mostu. Teraz jeszcze z panią przewodnik zwiedzimy 2 szybkie miejsca. No i później mamy nadzieję, że dostaniemy tyle czasu wolnego, to wtedy z wami pogadamy. Ja muszę przyznać, że sam ten most to jest bardzo fajny pomysł. I naprawdę takie fajne, historyczne miejsce, gdzie można ładną historię opowiedzieć odnośnie tego, że chciałoby się, żeby dwie Koree były zjednoczone. To też jest fajny symbol właśnie. Bardzo mi się podoba ta historia z tym, że jeżeli dokona się zjednoczenie kiedyś, to ten most zostanie odbudowany. Jakbyście się zastanawiali, czy to jest miejsce popularne, to z Seulu przyjeżdża tu masa wycieczek i dosłownie chodzą jedna za drugą. Tutaj widzicie pomnik
tak zwanych sex slaves z Korei, czyli kobiet, które zostały uprowadzone przede wszystkim przez wojska japońskie i oddane jako takie niewolnice seksualne żołnierzom. Oczywiście Japończycy do tej pory się do tego nie przyznają, dlatego w każdą środę organizowane są protesty w wielu miejscach przed ambasadami Japonii już od 30 lat. I to, co jest fajnego, to to, że tutaj siedzą dwie takie osoby, a właśnie dlatego, żeby pokazać, że to nie jest tylko problem i historia Korei Południowej, ale także Korei Północnej. I też, jak możecie zauważyć, są tutaj wolne krzesła i na tych krzesłach można sobie usiąść, zrobić zdjęcie. No i Koreańczykom zależy na tym, żeby dzięki temu poznał cały świat tę historię. Tutaj Koreańczycy zrobili bardzo fajną rzecz, bo macie tutaj pocztę i możecie sobie wysłać do siebie pocztówkę, jeżeli tylko są dostępne, i w tych czerwonych pojemnikach możecie znaleźć i międzynarodową pocztówkę, i lokalną razem ze znaczkiem. Tu wrzucacie do skrzynki i przyjdzie do Was pamiątka. To, o czym warto pamiętać, to to, że wojna koreańska w latach 50-53 ona zakończyła się nie tylko podziałem kraju, ale także podziałem wielu rodzin, wielu małżeństw, wielu córek, synów i rodziców. I tutaj jest taki pomnik przypominający o tym, a także przypominający o tym, że kilka razy te rodziny miały okazję się spotkać. Był taki, nazwijmy to, program, gdzie losowało się możliwość spotkania. 2000 osób miało taką możliwość. Badano próbki DNA, znajdowano po obu stronach granicy ludzi i przez 3 dni mogli być razem w hotelu. To niestety zostało przerwane przez COVID, więc wszyscy mają tutaj nadzieję, że niedługo ten program wróci, no i jak najwięcej ludzi będzie mogło się jeszcze zobaczyć. Ostatnia rzecz, którą też pani nam powiedziała, która jest dość przerażająca, tylko 15 000 osób zostało jeszcze na świecie, które pamiętają te czasy, więc warto, żeby ten program wrócił jak najszybciej. Dokładnie, ta muzyka tutaj, która upamiętnia to wydarzenie, połączenia tych rodzin, naprawdę robi wrażenie i jest taka bardzo melancholijna, melodramatyczna, wzbudza emocje. Tutaj widzicie jeszcze ołtarz, który przedstawia zjednoczenie się rodzin przy jednym wspólnym stole. I to jest ołtarz, który również skierowany jest w stronę Korei Północnej. Tutaj przychodzą rodziny w święta, które są północno-koreańskie bądź południowo-koreańskie, które mają rodziny po północnej stronie, żeby świętować razem z ludźmi z drugiej strony, mimo że ich nie widać, żeby widzieli krajobrazy ze swojego ojczystego regionu. Może opowiem jeszcze, czym jest ta strefa zdemilitaryzowana, bo to jest coś, o czym dużo ludzi słyszało, mało ludzi wie. Jest to taki specjalny obszar pomiędzy Koreą Północną a Południową na całej długości granicy o szerokości 4 km, który został utworzony w 1953 roku, zaraz po zakończeniu wojny i tak zwanym rozejmie między Koreą Północną a Południową, a tak de facto porozumieniu wielkich mocarstw. I to jest miejsce, gdzie nikt nie mieszka, nikt nie wchodzi, przynajmniej bez autoryzacji. I jest to kompletnie puste miejsce, w wielu miejscach w pełni zaminowane, gdzie nawet nie można zrobić zdjęcia. My zrobiliśmy sobie zakupki. I to nie byle jakie, bo kupiliśmy sobie pieniądze za pieniądze. Także kupiliśmy sobie północno-koreańską walutę. Wybraliśmy taką starszą walutę, nie tą najnowszą, bo bardzo nam się podobały obrazki. Ale muszę wam powiedzieć, że robię niezły biznes na tym, bo za taki najtańszy banknocik to sobie liczą tutaj 30 zł. Więc wzięliśmy 2. No i cóż, będzie fajna pamiątka do naszego specjalnego pojemnika na pieniądze z całego świata.
A tak wyglądają te pieniądze z bliska. Możesz obrócić, kochanie? O. In the next 10 years, we started Sunshine Policy by the President Kim Dae-jung. And not lose it. In DMZ, you are not going to stay there tonight. Also, a tourist area. Przyjechaliśmy właśnie do DMZ, czyli do zdemilitaryzowanej strefy pomiędzy Koreą Północną a Południową. I tutaj będziemy odwiedzać małe muzeum, a oprócz tego będziemy odwiedzać tunel. To jest dokładnie tunel numer 3. Są 4 wykryte takie tunele przez Koreę Południową. Ten jeden można dzisiaj zwiedzić i od razu powiedziano nam, że wszystkie rzeczy, które nagrywają, które robią zdjęcia, muszą zostać w szafkach, także niestety, ale wam tego nie pokażemy. Samo muzeum natomiast jak najbardziej, więc chodźcie z nami. Tutaj znajduje się też pomnik jedności, symbol połączenia obu krajów. Ludzie z każdej strony chcą, aby te kraje się połączyły. Tak jak na przedstawionym obrazku. Close my eyes 들려오는 바람의 노래에 귀 기울여봐 It's alright 두려워 말고 널 내게 맡겨봐 And come with me tonight 모두가 잠든 이 밤에 JSA, Joint Security Area. Tutaj podjeżdżają autobusy. My mieliśmy to szczęście, że byliśmy pierwsi, więc nie było tłoków. A tamten budynek to jest wejście do tunelu numer 3. Tak wygląda tunel. Właśnie wyszliśmy. Jesteśmy nieco zdyszani. Ja oczywiście bardziej. Ale co ja wam będę gadał, jak mamy tu specjalistkę, która wam dokładnie wszystko opowie. Dokładnie. Do tunelu wchodzi się takim wykopanym, dodatkowym wejściem, tunelem, który jest szerokie i wysokie, więc tam nie trzeba się schylać. To zejście ma 20% nachylenia i ma 358 metrów długości, więc jest całkiem długie. Po zejściu z tego zrobionego wchodzi się do prawdziwego tunelu. Prawdziwy tunel jest wąski i niski, także trzeba mieć kask. Dochodzi się około 265 metrów do tak zwanej trzeciej blokady, która zabezpiecza Koreę Południową od natarcia Korei Północnej. Garść informacji praktycznych bardzo przydatna, a teraz informacje takie prawdziwe, czyli to, co my na ten temat uważamy, oczywiście w 100% subiektywne. Ja zacznę od siebie. Mi się ogólnie nie podobało. Okej, jest tunel, okej, jest zejście, okej, wszystko fajnie, tylko ja nie rozumiem, czemu tu nigdzie nie można zrobić zdjęcia, czemu nigdzie nie można zabrać kamery, czemu nawet przewodnik z nami nie wszedł, żeby nam trochę więcej opowiedzieć. Także wygląda to mniej więcej tak, że macie tutaj 40 minut na miejscu, z czego 30 minut zajmuje wejście i wejście do tunelu. Do tunelu schodzicie i już jesteście zmęczeni, później musicie iść tak pochyleni, albo głową, albo kolanami, dochodzicie do ściany i wracacie. I to jest dokładnie to samo, tam nie ma nic więcej. Na samym początku spotykacie 2 figury jakichś Koreańczyków z północy i decyd. Także wydaje mi się, że jeżeli chcecie oglądać tunele, to te wietnamskie są zdecydowanie bardziej ciekawe. To, co tu jest ciekawe za to jest to muzeum. Tam można poczytać o historii, tam można poczytać o tym, co się dzieje w strefie zdemilitaryzowanej. To jest naprawdę fajna rzecz, bo można się czegoś wartościowego dowiedzieć. Dokładnie. I tam się dowiedzieliśmy, jak dokładnie wygląda ta strefa zdemilitaryzowana, że jest raz cieńsza, raz grubsza, jakie są linie i jak to wygląda, także to mi się naprawdę też podobało. Natomiast no, sam tunel, jak tunel, experience przejścia się do tunelu i powiedzenia, że się było 130 metrów od granicy z Koreą. Czyli teraz jak standardowi Polacy powiemy, tunel jak tunel, długi był. Dokładnie. Tu na koniec macie jeszcze taki mały parczyk, gdzie można sobie odpocząć i on wygląda akurat fajnie, a my idziemy znaleźć słynne miejsce, gdzie się robi zdjęcia,
Podobno tu można zrobić sobie takie zdjęcie, że jesteście jedną nogą w Korei Północnej. Do Seulu 53 km. Strefa zdemilitaryzowana zaczyna się tutaj. No i szanowni państwo, jesteśmy na granicy. Tu mamy Kim Jong-una. Ratujcie mnie, jestem w północnej Korei. Ja jestem Donald Trump. Patrzcie, jak tu pięknie. Zieleń, trawka, cisza, spokój. Bambiki są. Są nawet bambiki i ptaki. 22 km do najbliższego miasta. Jesteśmy zaraz przy trzecim tunelu. Tu macie oficjalne potwierdzenie. No i co? Czekamy na pociąg. 40 minut i wracamy i po prostu pani aż krzyczy, że mamy już biec. Także słuchajcie, naprawdę zbyt mało czasu. Dojechaliśmy do ostatniego punktu naszej wyprawy, czyli do obserwatorium. Będziemy oglądać miasta i wioski z Korei Północnej, w Korei Północnej, przepraszam. No i tutaj mamy 50 minut, więc czujemy się normalnie trochę rozpieszczeni. A oto i stare obserwatorium. Można tutaj robić zdjęcia, więc korzystamy. Idziemy do nowego obserwatorium. Stare przed chwilą widzieliście. Jest już zamknięte. Do nowego trzeba dojść wzdłuż wielkiego muru i siaty i zasieków. No ale obiecaliśmy naszej pani przewodnik, że dzisiaj będziemy jak szpiedzy i wykryjemy, co tam się dzieje w Korei Północnej. Zdecydowanie zaraportujemy wam wszystko. O tak. Po tej stronie widać zabudowania, góry, rzekę. To jest Korea Południowa. A teraz idziemy do tego budynku i z tego budynku będziemy oglądać Koreę Północną. Przepiękne audytorium z idealnym widokiem panoramicznym na Koreę Północną. To są Koreańczycy. Jakbyście się pytali, czemu mamy problem, że oni są głośni albo coś, cokolwiek się dzieje. Słuchajcie, jesteśmy w miejscu, gdzie puszczane są filmy. Przyszli Koreańczycy. Tak wygląda nowe obserwatorium. Muszę przyznać, że samo obserwatorium jest spoko, ale jak na ilość ludzi, to rzeczywiście mało jest tych takich lunet, przez które bardzo, bardzo dobrze widać. Ostro szpiegujemy. Gabriela szuka tutaj jakichś nielegalnych imigrantów. Znalazłam strażnika. O, ciekawe jaką ma broń. Długą, stoi przed wieżą. Szanowni Państwo, tak wygląda Korea Północna. Jak tutaj widzicie, tak mniej więcej na początku po lewej stronie i w 2/3 po prawej dwa maszty. Jest słynna historia z tym związana. Są dwie wsie, jedna z Korei Północnej, druga z Południowej i one się ścigają, czyj maszt będzie wyższy. Obecnie wygrywa Korea Północna 160 do 100 metrów. Jak widzicie na przybliżeniu, to jest 4. najwyższy maszt na świecie, 160 metrów po stronie północno-koreańskiej. A tak wygląda w realu. O, a tam trochę z lewej strony widzicie północno-koreański znak Hollywood. Próbuję trochę przesunąć. Przepraszam. I właśnie tam, oczywiście nie znaczy to Hollywood, tylko ten znak mówi o jedności narodów. Przepraszam. Znajduje się tam. Ja też przyznam szczerze, że mam takie mieszane uczucia odnośnie obserwowania ludzi przez lunetę. Jak sobie żyją, jak sobie chodzą do pracy, czy pracują w polu. To na pewno jest ciekawe. Bardzo się cieszę, że zobaczyłem, jak wygląda Korea Północna, ale też no, stwarza to takie uczucia smutku, bo jednak to jest jeden naród, który chciałby się zjednoczyć z obu stron i tylko poprzez jakąś tam, wiecie, pokręconą władzę to się nie dzieje. Jedni starają się jak mogą, pomagają, budują te miasta, drudzy zamiast to wykorzystać, to kradną te pieniądze i przeznaczają na jakieś bomby, nie wiadomo co, jakieś nowe to wille dla swojego dyktatora. No to jest na pewno smutne, ale
Naprawdę cieszę się, że mogłem tu być i tą północną Koreę w ten czy inny sposób zobaczyć. Swoją drogą Korea Południowa również wygląda przepięknie. No i co sądzisz o tym miejscu? Ja mam mieszane uczucia, bo fajnie się dowiedzieć o historii, o tym wszystkim, jak to wyglądało i o perspektywie Koreańczyków, samych Koreańczyków dotyczących tej wojny i tego, jak wygląda ten konflikt, no i tego, że ciągle ta wojna jeszcze trwa. Natomiast same te wszystkie miejsca, no, czuliśmy się trochę pośpieszani, no ale to pani tłumaczyła, że to przez to, że to wojsko wyznacza, ile czasu tutaj mamy, więc musimy być szybko i iść dalej. Także szkoda, że nie można nagrywać, no ale fajnie zobaczyć, fajnie tu przeżyć. My już wracamy szybko do autobusu, bo nasza pani przewodnik powiedziała, że it's time to go. A jak powiedzieliśmy, że potrzebujemy 2 minuty, to powiedziała it's really time to go. Więc my się jeszcze dogramy wam, opowiemy wam, jak już będziemy w Seulu z powrotem, co sądzimy o tej wycieczce, bo mamy nasze przemyślenia, ale teraz nie możemy ich wam zdradzić tutaj, bo pani przewodnik zaraz zacznie mordować. Także widzimy się za jakiś czas, jak tylko wysiądziemy z autobusu. Autobusów, jak widzicie, sporo. My już wracamy. Pani przewodnik, która wydaje się miła, naprawdę. Ja się jej boję. Jeszcze po drodze do Seulu zatrzymaliśmy się w Unification Village, czyli... Ja tylko dodam od razu, bo nie wiem, co Gabi chce powiedzieć. To jest jedyna atrakcja tej wioski. Druga atrakcja to sklep. Także nie wierzcie, że was tu na zakupy nie zabierają. Wiozą was do sklepu i mówią, tam masz toaletę, a tam masz pamiątki. Jest dokładnie tak, jak mówi Mikołaj, natomiast sama wioska powstała tutaj, w strefie zdemilitaryzowanej. Tutaj ludzie, którzy chcieli tutaj uprawiać ziemię, sami się zgłaszali, żeby mogli się tutaj przeprowadzić i tam za nami właśnie widać pole, na którym właśnie coś orają. Odwróćmy się teraz. Chodź, odwróćmy się. A tak wygląda ta wioska dzisiaj? Nie jest ładna. To jest sklep, do którego nas przywożą. A obok sklepu jest skład materiałów budowlanych. Jak obiecaliśmy, tak zrobiliśmy. Tylko wysiedliśmy z autobusu i już nagrywamy. Tak, może zacznijmy od tego, ile kosztuje taka wycieczka. Taka wycieczka kosztuje mniej więcej $50 od osoby, więc wydaje nam się, że cena ogólnie jest niska, jak za wycieczki. Przeważnie te ceny są po prostu trochę wyższe, a w innych krajach potrafią dobijać do $100 za osobę. Druga rzecz, czy się podobało? Gabi? Ja mam takie mieszane uczucia. Fajnie było pojechać tam, natomiast nie do końca jestem przekonana, no mogłoby to być bardziej duże i bardziej urozmaicone. Tak jakoś mam niedosyt. Ja się zgadzam w 100%. Tutaj niedosyt na pewno pozostał. Jest godzina 13:30, a my już jesteśmy z powrotem. Moglibyśmy po prostu coś jeszcze porobić. No ale niestety takie tylko mieli. Tutaj nie było innego wyjścia, nie było wyboru, że można sobie wziąć 2 razy dłuższą wycieczkę. O, tak. Więc na pewno warto pojechać do strefy zdemilitaryzowanej. Można to zrobić na własną rękę, ale z przewodnikiem dużo rzeczy się ciekawych historycznie dowiedzieliśmy. I lepiej zrobić to z przewodnikiem, bo przewodnik rzeczywiście opowiada ciekawie, opowiada dokładnie. Więc tutaj jakby to, co my wynieśliśmy najcenniejszego z tej wycieczki, to na pewno jest to wiedza, którą nam pani przewodniczka przekazała. Dokładnie. A teraz, jako że idziemy pod górę do naszego hostelu, pozostaje nam powiedzieć kamsahamnida, czyli dziękujemy. Mamy nadzieję, że miło się wam oglądało. Dotarliśmy już pod nasz hotel, więc my będziemy kończyć ten odcinek. Mamy nadzieję, że
mimo wszystko, mimo naszego narzekania przede wszystkim, odcinek Wam się podobał, że dowiedzieliście się też trochę więcej o historii Korei, o wojnie koreańskiej i o strefie zdemilitaryzowanej. My teraz idziemy coś zjeść, idziemy odpocząć. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa!